Jest koza. Ale slajda zrobił. Szczena mi opadła. Taka sytuacja. Ja mówię, nie. Beka w Siemaneczko, mamy 19 grudnia i niedziela, dzień zlotu w Krakowie. Jadę na miejsce zlotu, bo akurat mieszkam w Krakowie, ale dość daleko od centrum. Także jadę samochodem, który ledwo jedzie. Już myślałem, że w ogóle nie ruszę, ale na szczęście jedzie jakoś ten samochód. Także zaraz spotykam się z ziomkami na rynku i będziemy szukać fajnej miejscówki, bo pogoda jest niestety słaba. Ale myślę, że przyjechali najwięksi wojownicy, osoby, które najbardziej są zajawione na jazdę i warunki nie mają większego znaczenia, więc myślę, że będzie fajnie, będziemy śmigać. Także zapraszam do oglądania. Yo! Jadą najwięksi wyjadacze stuntu. Yo, siemaneczko. Jest Szymon. Jest Bartosz. Elegancko. Jest 100% obecność. Mam delay, ty się mówisz prosto w twarz, idę stąd i klikam delay. Ona mówi do mnie tak, jakbyś chciała nie na chwilę. Coś mi podpowiada, że chyba znowu odwaliłem. Ty nagrywasz czy robisz filmy? Jeśli ten bank to portfel gruby ciągle staje się. Wchodzę do sklepu, klikam bajnie, czekam na resztę. Ty coś tam gadasz, ci w komentarzach pisz te brednie, że ktoś mnie gada, że mogę zarabiać czuły sukcesem. Koza. Jest koza. Przejechałby mnie. Ja, Fiona. Masz nagrane? Coś będzie. Chciałem zrobić kankana na Hightowerze. Wow. Ale slajda zrobił. Mega star. Wysakuję papier, potem miarę za granicę. Ile mam ci mówić, że już nie ma ograniczeń. Nie chcę kupić cały świat, albo zostawić to w tyle. Wieję w dobrą stronę wiatr i nie martwię się o bilet. Wysakuję papier, potem miarę za granicę. Ile mam ci mówić, że już nie ma ograniczeń. Nie chcę kupić cały świat, albo zostawić to w tyle. Wieję w dobrą stronę wiatr i nie martwię się o bilet. Wieję w dobrą stronę wiatr, pokazać wszystkim wam, kim naprawdę jestem gość, kim naprawdę jestem ja. Malu dobrze wiem, że dookoła pełno szman, ale w głowie pitos mam, niech ten papier mnoży sam się. Ej, biorę to sobie naprawdę, porto liczę naprawdę. Robię z tego fajną zabawę, robię z tego fajną kasę. Porno dzielę z bratem, a w ciebie mam wyjebane, co tam gadasz dalej? Co tam gadasz dalej? Co masz mi do powiedzenia? Co tam gadasz dalej? Co tam gadasz dalej? Co tam gadasz dalej? Miarę za granicę. Ile mam ci mówić, że już nie ma ograniczeń. Nie chcę kupić cały świat, albo zostawić to w tyle. Wieję w dobrą stronę wiatr i nie martwię się o bilet. No. Żałujcie, że was tu nie ma, bo jest spoko, mimo że trochę zimno, to jest elegancko. Mam jedno pytanie, gdzie jest organizator? No właśnie, zrobił wydarzenie, zaprosił ludzi i go nie ma. Yo. Jest styl amerykański. Jak zaczęła się twoja przygoda z MTB-stuntem? Opowiedz mi. No to tak. Ogólnie jak zaczynałem, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, tylko brat jeździł na jednym kole i przejechał bardzo mało, ale mi się to bardzo podobało i też tak chciałem. I to był jakiś rower z komunii, gdzie był bagażniki, lampki, dzwonek i te rzeczy. No i trochę na nim popróbowałem, ale nie szło mi za bardzo. Później kupiłem sobie już lepszy rower,
za 50 zł chyba za niego dałem, bo to od taty kolegi chyba. No i na nim żeśmy sobie zawsze jeździli, takie rundki żeśmy robili po okolicy, po osiedlach i żeśmy liczyli, kto najdalej zajedzie na jednym kole, i wtedy pamiętam, że liczyło się to w ilościach obrotów właśnie korb, i pamiętam, że mój rekord przez długi czas to były 4 korby, nie miałem tego przebić. Później trafiła się okazja, że taki rower był do kupienia, taki już w miarę przystosowany do trików. Trochę tam trzeba było zmienić, ale był w miarę taki, że dałoby się. No i na nim żeśmy sobie zawsze jeździli w lato robić rundki. To się nie zmieniło od paru lat. Zawsze żeśmy z bratem robili takie rundki. No i pewnego dnia mówi, to chodź na piasek. No i pojechaliśmy na piasek i właśnie tam jest takie boisko w piasku obok Orlika, gdzie właśnie Boju tam trenował. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem w ogóle, kto to jest, ale pamiętam, że wtedy żeśmy przyjechali i stanęliśmy sobie obok, bo my chcieliśmy tam jechać, ale widzieliśmy, że ktoś tam jeździ, więc stanęliśmy sobie obok. I on robił takie rzeczy, mi się tak podobało, że my tak z bratem mówimy, ty, to pójdź, to chodź, spróbujemy też coś zrobić, no nie? Tam obok tego boiska. No i ja tam jechałem na tym jednym, wtedy już tak w miarę na tym jednym tak sobie jechałem już ile chcę. No i tak jeździliśmy sobie tam z 5 minut i on nas zobaczył i pokazuje tak, chodźcie tu, chodźcie, no nie. Ja tam wtedy przyjechałem, no i mówię siema. Pamiętam, że wtedy najbardziej mi się podobało stopa. Nie wiedziałem jak to zrobić, bo mój wyglądał tak, że po prostu jechałem, tak się zatrzymałem i spadłem i to było wszystko, a on wtedy sobie jechał tak długo. Ja pamiętam, jak się go wtedy pytałem, jak ty to robisz, że ty hamujesz i się nie zatrzymujesz, tylko tak jeździsz, nie? Nie pamiętam, co im wtedy powiedział, bo to w sumie nie jest ważne, bo to w sumie trzeba wyczuć, a nie się dowiedzieć w słowach. No i tak żeśmy... Pamiętam, że on mi wtedy też powiedział, żebym sobie kupił oponę jakąś okrągłą, bo ja miałem taką oponę do DH, no nie, taką szeroką z kostkami. I jak kupiłem tą oponę, no to pierwszy trik, jaki się nauczyłem, to cyrkiel był. To zrobiłem takie duże kółko. Pamiętam, że cyrkle mi potem wsiadały, później z jedną ręką, później on też robił jakieś tam specjalka, haceki, no i tak to szło. Później on skończył już jeździć, ale w sumie mi się to tak spodobało, już tam więcej osób w necie widziałem, że już to robi. Już w sumie nie potrzebowałem go do treningów i on w sumie później już skończył jeździć na jakieś 3 lata. Ja cały czas sobie tam jeździłem. No i to tak w sumie trwa do dzisiaj. Dalej tam jeżdżę na to boisko do piasku. W sumie jest najlepsze miejsce. Dalej tam jeżdżę, ile to już 7 lat będzie, no i tak, mistrzem. No, tak to historia. Wyskakuję papier, potem miarę za granicę. Ile mam ci mówić, że już nie ma ograniczeń. Chcę kupić cały świat albo zostawić to w tyle. Wieje w dobrą stronę wiatr i nie martwię się o bilet. Wyskakuję papier, potem miarę za granicę. Ile mam ci mówić, że już nie ma ograniczeń. Chcę kupić cały świat albo zostawić to w tyle. Wieje w dobrą stronę wiatr i nie martwię się o bilet. Wieje w dobrą stronę wiatr, by pokazać wszystkim wam, kim naprawdę jest ten gość, kim naprawdę jestem ja. I ziomalu dobrze wiem, że dookoła pełno szman, ale w głowie pitos mam, niech ten papier mnoży sam się. Ej, biorę to sobie naprawdę, porto liczę naprawdę. Robię z tego fajną zabawę, robię z tego fajną kasę. Pewno dzielę z bratem, a w ciebie mam wyjebane, co tam gadasz dalej? Co tam gadasz dalej? Okej, także mamy historię Szymona, jak zaczynał. Teraz to samo pytanie do Bartka Lewikowskiego. Jak zaczynałeś, jak twoja historia wygląda w stancie? No w sumie no to było tak, że ja ogólnie będąc dzieckiem strasznie nie lubiłem jeździć na rowerze. No i przyjechali do mnie 2 koledzy. Właściwie to był jeden mój kolega, drugi to był brat mojego kolegi. No i wyciągnęli mnie na rower. No to stwierdziłem, że możemy wyjść na rower. I nagle zauważyłem, jak ten brat mojego kolegi wyrywa na jedno koło. I to mi się tak bardzo spodobało, że no szczena mi opadła. Ja poczułem podniecenie, ale nie seksualne, tylko poczułem podniecenie, że... Okej. Takie podniecenie, że spodoba mi się to, co nie? No tak. I już wiedziałem, że to będzie moja pasja. Ekscytację po prostu, No. ekscytację. No i zacząłem sobie trenować tam z kolegą. No i tam pierwsze próby, to wiadomo, ja tam chyba ogólnie jazda na wheelie zajęła mi z 2 miesiące, tak z hamulcem, żeby już co nieco ogarniać. No i
Jeździłem tak z kolegą przez 3 lata, potem niestety no on skończył, ja dalej jeździłem sam. Ile miałeś lat jak zacząłeś? 13 lat miałem, teraz mam 20. No i tak jeździłem przez kolejny rok sam, potem jeszcze inny kolega do mnie się dołączył, ale tak samo szybko skończył. No i teraz mam kolejnego kolegę, z którym jeżdżę. No i na razie do tej pory jeździmy razem przez 3 lata już. Okej, czyli No zawsze z kimś, tak? Tak, i jeszcze ja ogólnie zawsze moim marzeniem było wystartować w zawodach. No to w 2018 roku pierwsze zawody jakie udało mi się pojechać, to było w Ustce na Grand Prix. Tam niestety, no dostałem się co prawda do finału, ale moim marzeniem zawsze było podium. Ja nigdy tego podium nie osiągnąłem na takich zawodach na żywo, ale w 2020 roku na Net Championship udało mi się zająć moje historyczne 3. miejsce, z którego jestem bardzo szczęśliwy. Wielkie gratki. No ty akurat do zawodów na żywo nie miałeś szczęścia, raczej ciężko No, było na żywo. tam w Wieliczce miałem dobre zawody, myślę, bo przede mną był tylko Kamil, Szymon, Waldek i Laksza Jangit, no to myślę, że już lepiej to być nie mogło, a jeszcze Abiszek był za mną, no to kurczę, to już w ogóle. No a Piszkowi też nie poszło wtedy, nie zrozumiał do końca zasad, więc to też ty akurat ostatnio w Ustce też miałeś tam po prostu, że w czymś było super, a w czymś było słabo, Tak. no to jednak te eliminacje Nie przygotowałem się za dobrze z jedną rzeczą, no i taki efekt. No zawody swoimi prawami się rządzą. Okej, no to mamy historię również Bartosza. Bartłomieja, a właśnie ja się nigdy nie wiem jak to odmieniać, bo Bartłomiej, bo jest bardzo... No, Bo na fejsie masz Bartek i tego nikt później nie wie. No ale dobra, ale w sumie. Wtedy taką właśnie filmikiem i osobą, która wtedy mi się wydawała niedościgniona, to był właśnie filmik właśnie twój, Kamil. Oj, to był filmik Stunt Motivation. Tak. I ja pamiętam, że to jakie tam były triki, to mi się wtedy w głowie nie śniło, bo wtedy nawet Boju był dobry, ale on tam robił jakieś stopale, coś na tylnym. Ale ja tam teraz ostatnio sobie weszłem w ten filmik, żeby zobaczyć, co ty tam w końcu robiłeś i czy to naprawdę było takie wow, czy już wszystko tam już mniej więcej z tego umiem. I ty tam, to był chyba z 2013 rok, a ty tam jechałeś tyłem chyba na manualu z jedną ręką, albo podium, wtedy nikt podium nie robił, a ty jechałeś z podium z jakiejś górki. I to wtedy było do mnie takie, że niedościgniony, taki poziom, level, że no nie ma szans, no nie? I to był wtedy, pamiętam, że wtedy jak zaczynałem, to ten filmik chyba łącznie może z 1000 razy musiałem. No ja ogólnie połowy... Serio. Ja nawet, to był ja do tej pory sztos, te triki, no... Ja zawsze tą gadkę na początku przesuwałem i na te triki patrzyłem. Ja do tej pory połowy rzeczy nie zrobię stamtąd, z tego filmiku. Nie, powiem Ci, ostatnio właśnie weszłem tak, żeby zobaczyć, czy, tak jak powiedziałem, czy to jest naprawdę taki sztos, czy już wszystko umiem stamtąd. I powiem, że To jest większość sztos. umiem. Ale to jest sztos. Bo jeden trik, który jeszcze tak nie do końca umiem, który tam zauważyłem, to z HC z jedną ręką i takie bardzo długie. Dla mnie to jest mega trudne, bo jak puszczę ręką, ja od razu zjeżdżam do tyłu. I to jest... Willy, tak? Tak. Zaraz popróbujemy. Także, no bardzo miło mi takie słowa słyszeć po tylu latach, że nadal gdzieś robi wrażenie ten film. No swego czasu to było no, fajne triczki. Teraz ci panowie już myślę, że większość trików, które robią, ja już nie jestem w stanie zrobić. No ale to jest też fajne, że każdy ma swój styl, idzie jakoś w swoją stronę, rozwija swoje triki, tak? Ja tam gdzieś jeżdżę więcej tyłem, więc to bardziej rozwijam i myślę, że na razie jeszcze niewiele osób gdzieś tam to dościgna. No ty próbujesz. No, także fajnie, że tak jeszcze pamiętają. Ja też ostatnio sobie właśnie odświeżyłem, co ja robiłem na tych filmach jeszcze starych. No i też taki sentyment jest do tego i fajnie, że takie filmy są gdzieś w internecie, można obejrzeć i sobie przypomnieć, jak się jeździło za młodu. Już stary jestem. Dobra. No opowiadaj. Co tam z tym Bartkiem? No to była taka akcja, że był zlot w Radomiu. Szanownie. Był zlot w Radomiu i my później pojechaliśmy do domu i coś tam Lewik opowiadał swojemu tacie o mnie, albo o Szymonie Kruszczu, albo o Władku Kukurowskim i rano wstajemy, czy tam kiedy to było w nocy i przychodzi ojciec od Lewika i mówi: a to ty jesteś ten Waldek Kruszcz. No, taka sytuacja.
Ja mówię, nie. Beka. To lepsze niż jego. Jak za pierwszy raz co mówiłem, to było śmieszniejsze. No, dobre. To jest to! Także tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy vlog z Krakowa. Myślę, że będziemy się zbierać już powolutku, bo pogoda nas tutaj przegania, zaczyna padać. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że takie pogadanki Wam się podobają i do zobaczenia na następnych zlotach. Siemaneczko. Ale jednak coś nie da.